Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj przepis na pierniczki, które już być może część z Was dobrze zna, bo przepis ten jest na kanale od jakiegoś czasu, ale ponieważ są to chyba najlepsze pierniczki, jakie kiedykolwiek jadłam, postanowiłam film nieco odświeżyć, dorzucając kilka uwag. A zatem, przepis na te pierniczki to naprawdę duża porcja. Mnie wychodzi z nich 6, nawet 8 blach z piekarnika, ale jeśli mimo tego planujecie większe wypieki i chcecie zrobić na przykład 2 porcje, najlepiej jest każdą z nich wymieszać oddzielnie. Pierniczki wałkujemy raczej grubo, inaczej wyjdą suche. Jeśli mimo wszystko pierniczki są suche, najlepiej skrócić jeszcze nieco czas pieczenia. Zasadniczo nie są to pierniczki przeznaczone do ozdabiania i lepiej je po prostu polać polewą czy lukrem. Zresztą znam kilka lepszych przepisów na takie pierniczki, ale z drugiej strony kto Wam zabroni, jeśli bardzo chcecie. Nie są też one stworzone do wieszania na choince, bo po prostu sporo rosną w trakcie pieczenia i jest duża szansa, że dziurki robione w surowym cieście się zasklepią, natomiast są one wprost stworzone do nadziewania. Można je łatwo i bezproblemowo nadziewać czym tylko Wam się zamarzy. Ja najczęściej używam do tego twardej marmolady jabłkowej. A co z przechowywaniem? Otóż pierniczki, które są nadziewane, poleżą około tygodnia do 2, jeśli są przechowywane w chłodnym miejscu i użyliście nadzienia, które nie psuje się łatwo, czyli nie pleśnieje po prostu. Natomiast te bez nadzienia wytrzymają zdecydowanie dłużej, szczególnie jeśli polejecie je polewą czy lukrem, bo wówczas po prostu nie wysychają. A dokładny przepis na pierniczki znajdziecie jak zwykle na orchideli.com. Link znajduje się w opisie pod filmem, jak również w prawym górnym rogu ekranu. Nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco z nowymi przepisami, a łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy wielbiciele pierniczków. A zaczynamy od 400 g miodu, to jest około 1,5 szklanki miodu, ale w wersji płynnej, 2 opakowania przyprawy do piernika, oraz 250 g masła podgrzewamy razem do chwili, gdy składniki się rozpuszczą, po czym odstawiamy do przestudzenia. 3 białka ubijamy na sztywno, dodając szczyptę soli. Następnie powoli dosypujemy 1,5 szklanki cukru i kontynuujemy ubijanie jeszcze przez jakieś 3 do 4 minut. Do tych pierniczków będziemy potrzebowali 8 żółtek, ale białka, których nie wykorzystacie, możecie zamrozić i użyć w dowolnym momencie do przygotowania na przykład którejś z tych przepysznych bez. A wracając do pierniczków, do białek dodajemy 8 żółtek i kontynuujemy ubijanie jeszcze przez 5 do 8 minut. Następnie 1 kg mąki pszennej typu 500-550 i 3 łyżki kakao mieszamy razem, po czym dolewamy pianę z jajek i miód z przyprawami i masłem. I jeszcze w oddzielnej misce mieszamy 200 g ciepłej bądź letniej kwaśnej śmietany 18% i 3 łyżeczki sody oczyszczonej. Miskę najlepiej wziąć nieco większą, ponieważ po dodaniu sody całość urośnie. Wszystko to dodajemy do reszty składników. I teraz całość dokładnie mieszamy. Możecie użyć tutaj miksera, ale tylko pod warunkiem, że ma on naprawdę mocny silnik i hak do zagniatania. Ręczne miksery raczej się tutaj nie nadają, bo można po prostu spalić silnik. Ciasto na tym etapie będzie lepiące i dosyć rzadkie i dokładnie takie ma być. Uważajcie też na nierozmieszaną mąkę na dnie misy. Gdy całość jest już wymieszana, ciasto przykrywamy i odstawiamy na noc w chłodne miejsce. U mnie o tej porze roku jest to zazwyczaj balkon. Następnego dnia schłodzone ciasto wyjmujemy po kawałku na posypaną mąką stolnicę i lekko zagniatamy, po czym wałkujemy dosyć grubo, mniej więcej na grubość 5 mm. No i można wykrawać nasze pierniczki. Najlepiej jakimiś niezbyt skomplikowanymi kształtami, bo pierniczki rosną sporo podczas pieczenia. W związku z czym skomplikowane wzory mogą nie zachować swoich kształtów. Wycięte pierniczki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, robiąc odstępy, aby pierniczki nie zlały się ze sobą po upieczeniu. I wstawiamy je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pierniczki pieczemy przez 12 do 13 minut. A po upieczeniu od razu wyjmujemy z piekarnika i zostawiamy na blaszce do przestudzenia na kolejne 10 minut. Ale to jeszcze nie koniec. Jak wspomniałam we wstępie, pierniczki te można nadziewać i jest to naprawdę proste. Ciasto rozwałkowujemy dokładnie tak jak poprzednio, z tym, że zdecydowanie cieniej, czyli na grubość mniej więcej 3 mm. Dobrze jest też unikać posypywania wierzchu mąką, o ile jest to tylko możliwe.
Na połowie rozkładamy marmoladę, nutellę czy cokolwiek, czym chcecie pierniczki nadziać, robiąc odstępy wielkości wycinanego pierniczka. Następnie całość przykrywamy drugą połową również cienko rozwałkowanego ciasta, lekko dociskając pomiędzy. No i wycinamy pierniczki. Takie pierniczki pieczemy również w 180 stopniach, z tym, że zdecydowanie dłużej, bo około 15 minut. Po upieczeniu pierniczki również wyjmujemy od razu z piekarnika i zostawiamy na chwilę do przestudzenia. A wierzch naszych pierniczków można pokryć lukrem, czekoladą bądź też polewą czekoladową. Te przepisy znajdziecie jak zwykle na orchideli.com we wpisie polewy do pierniczków. Smacznego!